Witam wszystkich traderów na kanale CryptoScalping. Dziś kolejny przegląd strategii i w tym materiale będzie system z kanału Carlos Branco Trading, który przetestował tę strategię na 158 różnych aktywach na Forexie, kryptoindeksach i wyniki wyglądały bardzo zachęcająco, więc też za prośbą widza postanowiłem przetestować też tę strategię na tym kanale. Swoją drogą bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze, całe wsparcie, jak i też za pomysły na odcinki. Pokażę więc Wam dziś, na jakich zasadach opiera się ta strategia, zaprezentuję parę przykładów i oczywiście wykonam test 100 trade'ów, który porównamy sobie z poprzednimi strategiami, które testowałem. Jeśli podoba Ci się content tego typu, zachęcam do zostawienia suba na tym kanale. Zapraszam do oglądania. Strategię można zastosować na rynku Forex, akcji, indeksów i oczywiście naszych kryptowalut. Wykorzystuje ona 4 bezpłatne wskaźniki dostępne na TradingView. Pierwszym wskaźnikiem, który sobie dodamy, będzie to standardowo bardzo nam dobrze znana wykładnicza średnia krocząca, którą ustawiamy sobie na długość 200. Oczywiście będziemy sobie jej używać, aby wyznaczyć taki główny trend, który aktualnie mamy na naszej walucie. Kolejnym wskaźnikiem, który sobie dodamy, będzie to SSL Hybrid od użytkownika Michel00 i będzie od tego samego jeszcze użytkownika wskaźnik QQE Mod. I te oba wskaźniki zostawiamy sobie na ustawieniach domyślnych i obydwa będą używane jako wyznaczenie naszego sygnału entry, jak i też potwierdzenie naszej pozycji. I ostatni nasz wskaźnik będzie to MACD, który również będzie ustawiony na domyślne ustawienia i również wykorzystamy go do potwierdzenia i do entry naszej pozycji. A więc w tej strategii aż 3 wskaźniki muszą się ze sobą zgadzać, żebyśmy mieli wyznaczone entry. Przejdźmy sobie do zasad naszej strategii i pierwsza zasada tyczy się naszej EMY, czyli możemy zagrywać pozycję long tylko w momencie, gdy cena jest powyżej naszej EMY 200. Mamy wtedy wyznaczony trend wzrostowy, natomiast możemy zagrywać shorty tylko w momencie, gdy cena jest poniżej EMY 200, czyli po prostu nie gramy wbrew trendowi. Kolejna sprawa to potwierdzenie naszego wskaźnika SSL Hybrid. Otóż ten SSL Hybrid wyznacza nam tutaj taką linię, jest raz czerwona, raz niebieska. W momencie, gdy mamy powiedzmy tutaj cenę poniżej naszej EMY 200, to naszym potwierdzeniem na entry będzie moment, gdy linia zmienia się na kolor czerwony. W momencie, gdyby ta cena była powyżej naszej EMY, wtedy potwierdzeniem jest kolor niebieski. Kolejną zasadą będzie to kolejne potwierdzenie, ale już za wykorzystaniem wskaźnika QQE Mod. Tutaj nie mamy linii niebieskiej i czerwonej, ale mamy słupki i tutaj również musi być po prostu taki sposób, że muszą być słupki, powiedzmy, gdy chcemy zagrać longa, to muszą być słupki powyżej linii zera. Mogą być również te szare. Natomiast gdy chcemy zagrać shorta, no to muszą nam się zacząć pojawiać słupki poniżej linii zera. Kolejną naszą zasadą będzie wykorzystanie wskaźnika MACD i tutaj na nasze potwierdzenie będzie to moment, gdy jeśli chcemy zagrać shorta, to nasza linia MACD musi zejść poniżej naszej linii sygnałowej, czyli wtedy też tworzą się tutaj słupki poniżej linii zera. Natomiast gdy chcemy zagrywać longa, no to musimy widzieć odwrotną sytuację, czyli będą nam się już tworzyć tutaj słupki zielone do góry. I wtedy, jeśli mamy wszystkie tutaj zasady spełnione, czyli mamy powiedzmy, gdy chcemy zagrywać shorta, mamy po pierwsze cenę poniżej naszej linii EMY200, po drugie mamy czerwony tutaj pasek, mamy tutaj słupki na dole, mamy tutaj na MACD też słupki na dole, jest to moment na entry. No i żeby pokazać Wam ostatnią zasadę, czyli wyznaczenie naszego stop lossu i odpowiedniego take profit, pokażę już Wam przykład. Przejdźmy sobie może na starcie do jakiegoś przykładu tutaj na short. Mamy cenę poniżej naszej linii MA200, więc to jest ten moment i możemy sobie nawet, żeby to lepiej zaprezentować, cofnąć tutaj tą linię i zobaczcie, czekamy sobie aż dostaniemy tutaj fajny sygnał na entry. Więc widzimy pierwsze co, to nasz pasek SSL Hybrid zmienia się na czerwony. Pojawia nam się tutaj na MACD pierwszy czerwony słupek i na QQE Mod teraz robi się już tutaj szary. Więc to jest nasz moment na entry. Mamy wszystkie te nasze wskaźniki potwierdzone i teraz wchodzimy sobie tutaj na pozycję i nasz stop loss ustawiamy sobie leciutko
powyżej tej naszej linii SSL Hybrid, czyli to będzie gdzieś w tym miejscu. Współczynnik ryzyko do zysku na tej strategii będziemy ustawiać sobie na 2.0, więc musimy tutaj wydłużyć nasz take profit. Mamy 2.0, jest piękna pozycja. Zobaczmy teraz, jak to wygląda. No i pozycja już tutaj widzimy zaliczona, a zeszło jeszcze niżej. Zobaczmy sobie jeszcze jeden przykład shorta, który w sumie znajduje się zaraz obok, bo mamy tutaj zmianę na niebieski kolor, no i czekamy z powrotem, aż wszystkie trzy wskaźniki nam potwierdzą. Po pierwsze, zaczyna się tutaj nam czerwona linia, mamy już tutaj na QQE modzie słupki na dole i MACD, tutaj ostatni brakujący element nam dostarcza, więc na tej świeżce możemy sobie wykonać nasze entry. Oczywiście take stop loss leciutko nad tą linią SSL hybryda i współczynnik ryzyko zysk 2.0. Kolejna pozycja, która nam tutaj pięknie wchodzi. Przejdźmy sobie jeszcze do jakiegoś przykładu longa. Mamy na przykład tutaj sytuację, gdzie cena jest powyżej M200, więc mamy spełnioną pierwszą zasadę. Kolejna, czyli nasz tutaj pasek zmienia się na kolor niebieski. Zaobserwowaliśmy słupek już na naszym QQE modzie powyżej linii zera. No i ostatni, czyli MACD, mamy potwierdzenie już w tym miejscu, także ten moment będzie to nasz moment na entry, więc wchodzimy sobie tutaj w pozycję długą. Stop loss oczywiście delikatnie tutaj poniżej tego SSL hybryda i współczynnik ryzyko zysk 2.0. Kolejna pozycja zaliczona. Jak to będzie już taki ostatni przykładzik, mamy dalej cenę powyżej M200, mamy tutaj, zobaczcie, zmieniający się kolor z czerwonego na niebieski, mamy pierwszy słupek, MACD już tutaj było wcześniej, więc ta świeczka jest naszą świeczką sygnałową, wchodzimy więc tutaj sobie na pozycję long, oczywiście odpowiedni stop loss, no i współczynnik ryzyko zysk 2.0. Tutaj od razu nam nie wchodzi, ale jak chwilę poczekamy, no to ten trend wzrostowy nadal trwa, więc w końcu to nam siada. Dajcie mi teraz momencik, ja zrobię co mam zrobić, czyli wykonam teraz osobiście test 100 zagrań. Będę testował to na kryptowalucie Link USDT na interwale jednominutowym, także słyszymy się za momencik. Jestem już po 100 trade'ach, wyniki mam już przed sobą, no i bardzo jestem zadowolony, że postanowiłem przetestować tę strategię, dlatego że wiem już na pewno, że mamy nowego lidera. Słuchajcie, tak jak autor tej strategii, przynajmniej autor, z którego się wzoruje, na którym się wzoruje, testując tą strategię, gdy testował ją na różnych rynkach, no na Forexie ona wychodziła szczerze, nawet bym powiedział tragicznie i raczej nie polecałbym tej strategii stosować na Forexie. Natomiast czy to na rynku surowców, czy na rynku kryptowalut osiągała niesamowite zyski. Przykładowo tam nawet jak autor testował na przykładowym Bitcoinie, było ponad 200% zysku. Słuchajcie, ja testowałem to na kryptowalucie Chainlink i na interwale jednominutowym mamy 65% trafionych zagrań. 65% skuteczności przy ryzyko zysk 2.0 przynosi nam zysk na koncie w wysokości 153%. Oczywiście to jest zysk bez prowizji. Tego tutaj w ogóle nie liczę. No i jest to w taki sposób zrobione, że trafiona pozycja to plus 2%, nietrafiona minus 1%. A niestety na giełdzie to inaczej wygląda, ale tak czy siak mamy nowego lidera. Słuchajcie, 11 wygranych pod rząd. Ja nie wiem, było kiedyś chyba coś takiego, ale gdy ryzyko zysk było 0.25, także no bez porównania po prostu do poprzednich strategii, ale oczywiście przejdźmy sobie do naszej tabeli. I tak jak mówiłem, nasza strategia ląduje na pierwszym miejscu. Mamy 153% zarobku w ciągu 3 dni. Oczywiście, gdybyśmy grali 24 godziny na dobę, no ale jednak widzimy, że tutaj konkurencję rozwala. Mieliśmy tutaj na przykład też na czwartym miejscu aktualnie strategię, którą zrobiliśmy 131%, ale zajęło nam to 15 dni. Także chyba no, my jeszcze nie testowaliśmy takiej tak mocnej strategii. Polecam samemu zrobić sobie taki teścik,
Nawet nie musi to być 100 trade'ów, chociaż nawet do 100 trade'ów to nie jest jakoś bardzo dużo czasu. No i co? No i kurczę, chyba trzeba przetestować to na żywo. Ja na pewno będę testował, dajcie znać, co wy sądzicie o tej strategii. Zapraszam was oczywiście do kolejnych materiałów. No i niech zyski będą z wami.